Witajcie na moim kanale! W dzisiejszym odcinku chciałam pokazać Wam przegląd półek ze sklepu Action, ale po pracy poszłam na przystanek autobusowy i okazało się, że zmieniono rozkład jazdy, w dodatku czekałam pół godziny, a autobus i tak nie przyjechał. Uznałam to za zły znak, więc niestety zrezygnowałam z tego pomysłu. W dodatku byłam głodna, dlatego postanowiłam wrócić do domu i usmażyć naleśniki. Przez to wszystko nie nagrałam dla Was materiału z Action. Bardzo przepraszam. Więc dzisiejszy odcinek będzie miał taki bardziej charakter vlogowy. No cóż, życie. Tak czy inaczej, zapraszam. Przy okazji przyrządzania naleśników podzielę się z Wami pewnym patentem. Otóż zapisuję datę otwarcia produktu takim oto markerem permanentnym, niezmazywalnym. No powiem Wam, że z wszystkich rzeczy, które przetestowałam, wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, bo no wtedy zawsze pamiętam, a jeżeli nie pamiętam, to mogę sobie sprawdzić, kiedy otwierałam dany produkt i nigdy nie muszę się bać, że zjem coś nieświeżego. I ciach, kubek do zmywarki. Super jest mieć zmywarkę. A teraz wyjmę przyrząd do mieszania masy naleśnikowej. Pokazywałam Wam kiedyś w filmie, jak sobie urządziłam w szafkach kuchennych. Jestem bardzo z tego zadowolona. W takich zwykłych kartonowych pojemnikach z IKEA przechowuję właśnie takie gadżety, takie tak zwane małe AGD i tutaj sobie fajnie to wysuwam, wyciągam, co mi potrzebne i wsuwam z powrotem. Takie pojemniki na ostatniej półce pełnią rolę szuflad, kiedy nam tych szuflad w kuchni brakuje. Przy okazji pokażę Wam mój kolejny mini patencik. Kupiłam w latającym tygrysie taką małą deseczkę bambusową. Miała być do krojenia chleba, ale okazało się, że jej struktura jest jakaś taka niezbyt gładka. Bałam się, że trafią jakieś drzazgi do kromek, więc używam tę deseczkę jako zasłonkę do kontaktu. Dzięki temu może jest troszkę ładniej, jak sądzicie? Do naleśników dodam jeszcze szczyptę soli, ale powiem Wam, że nieraz zapominałam to zrobić i też wychodziły całkiem smaczne. Jeśli wśród moich widzów są tacy, którzy nigdy nie robili naleśników, to już śpieszę z przepisem. Otóż jest bardzo prosty i bardzo łatwo go zapamiętać. Taka najmniejsza porcja to proporcje 1:1:1, czyli jedno jajko, jedna szklanka mąki i jedna szklanka mleka. Tę jedną szklankę mleka można też uzupełnić gazowaną wodą, wtedy podobno naleśniki są bardziej puszyste. Czasem zapominałam tak zrobić i też wychodziły ok. Patelki przechowuję poziomo, aby się nie porysowały. Kupiłam przekładki filcowe z IKEA. Niestety ta patelnia i tak już jest w rantach porysowana. Takie jakby są to trochę przypalenia, trochę zarysowania tego teflonu. Nie da się tego już doczyścić. Być może zawiniło to, że myliśmy patelnię w zmywarce, a nie ręcznie. Pokażę Wam mój kolejny pomysł. Kiedyś kupiłam ocet balsamiczny w sprayu. Bardzo fajna rzecz do przyprawiania sałatek. Jest to szalenie wygodne. I wymyśliłam, że gdy wykończymy już ten ocet, to do środka wleję olej i będę sobie równomiernie spryskiwała patelnię. W ten sposób ten tłuszcz się ładnie rozprowadzi po całej powierzchni. No i w tym celu przygotowuję tą buteleczkę. Na razie ją namaczam, żeby się wyczyściła i potem spróbuję tam wlać olej. Wyjęłam ten brudny kubek ze zmywarki, bo nie pomyślałam o tym, że przecież on może służyć za stojaczek do tej końcówki od blendera. Ta końcówka przydaje się, żeby tak na bieżąco ciasto móc rozmieszać, żeby nie zgęstniało za bardzo. Oj, obawiam się, że ten pierwszy naleśnik wyjdzie nieco pomarańczowy. Wszystko dlatego, że wczoraj na tej patelni robiliśmy spaghetti i jak widać nie za bardzo się domyła po sosie pomidorowym. Ona się tak łatwo przebarwia. Wydaje mi się, że przez te wszystkie zarysowania.
Muszę włączyć okap, bo zaraz cała kuchnia się zadymi. No, przypala się na tej patelni wszystko. Bezwzględnie będę musiała ją wymienić. W jednym z moich ulubionych seriali komediowych pewien bohater powiedział, że pierwszy naleśnik jest zawsze do wyrzucenia. Ciekawe, czy ten też taki będzie. Chociaż ja lubię te pierwsze naleśniki, są takie fajnie przypieczone. Czy Wam też nudzi się podczas smażenia naleśników? Naleśniki przekładam ręcznikami papierowymi, aby te wchłonęły nadmiar tłuszczu. A teraz przyrządzę swojego naleśniczka w taki sposób, jak jeszcze nigdy nie robiłam. Użyję mojego ulubionego serka o smaku kokosowym. Dodam parę borówek amerykańskich i całość posypię cukrem, pudrem. Jako podkładki na stół służą mi takie podstawki korkowe z Action do ciepłych garnków, ale sprawdzają się idealnie, powiem Wam, bo się nie przesuwają na stole. No dobra, czas spróbować naleśniczka. Bardzo dobry, ale trochę słodki, niemniej jednak borówki świetnie przełamują tę słodycz. Fajne połączenie, polecam. Moje marzenie o półce pełnej kwiatów staje się coraz bardziej realne. Staram się na bieżąco uzupełniać kolekcję o nowe okazy. Najwyższy czas przesadzić to, co ostatnio kupiłam. A kupiłam, słuchajcie, kawę arabską 12 cm średnicy za 13,98 w Castoramie. Na doniczce napisano tak: stanowisko słoneczne /półcień, pielęgnacja specjalna niepotrzebna, nawożenie niepotrzebne. Brzmi zachęcająco. Również w Castoramie kupiłam paproć 12 cm średnicy za 16,98. Ma napisane paproć zimnolubna. Kolejna roślina to ficus benjamina z Biedronki o średnicy 14 cm. Na doniczce napisano tak: podlewanie, utrzymywać wilgotne podłoże, nawożenie raz na 2 tygodnie, stanowisko jasne, szczególnie ważne zimą. W Biedronce udało też mi się kupić piękną monsterę, tylko już nie pamiętam, ile kosztowała, ale na pewno nie więcej niż 20 zł, bo te rośliny doniczkowe z Biedronki są na ogół dość tanie, no i ja też tylko takie tanie kupuję. Mam jeszcze jednego kwiatka z Biedronki, jest to ficus bambino. Trzymałam go w osłonce, ale on tak naprawdę wciąż nie jest przesadzony i trzymałam go w tej oryginalnej doniczce. Jeśli chodzi o jego uprawę, to napisano tak: podlewanie regularnie, wiosną i latem podlewać obficie, stanowisko oświetlone, ale nie bezpośrednio nasłonecznione, temperatura od 20 do 25 stopni Celsjusza i średnica kwiatuszka to 12 cm. Nie mogę się doczekać, aż te wszystkie kwiatuszki uzupełnią kolekcję i dołączą do swoich starszych kolegów kwiatuszków doniczkowych. No a samo przesadzanie tak jak zawsze: perlit, ziemia do storczyków, keramzyt. Na dno doniczki wsypujemy keramzyt, a ziemię doniczkową i wszystkie wymienione wcześniej składniki mieszamy. No i tak sadzimy wszystko. Do paproci kupiłam specjalną ziemię do paproci. Mam nadzieję, że będzie jej służyła. Wymieszam tę ziemię z perlitem, no a na dno doniczki też dałam keramzyt. No i już praca skończona, szybko poszło.
czas podlać moje maluchy. Uwielbiam patrzeć, jak roślinki rosną. Zaraz wychodzę, ale pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Ten skrzydłokwiat wsadziłam do wazonu z keramzytem i zalałam wodą. To tyle. Nie ma w ogóle tam ziemi. Podpatrzyłam ten sposób na azjatyckim YouTubie. No i wyobraźcie sobie, że on naprawdę służy roślince, bo wypuszcza kwiat. Wow! Dawno moje skrzydłokwiaty nie kwitły, więc no myślę, że to naprawdę im służy. Ogromnie się cieszę z tej półeczki pełnej roślin doniczkowych. Pokażę Wam jeszcze jedną moją ukochaną wiszącą aranżację w takim kolorze, w którym dominuje ciemna zieleń i butelkowa zieleń. Ta osłonka jest właśnie w takim pięknym, ciemnozielonym kolorze i kupiłam ją w IKEA. Myślę, że ślicznie się komponuje tutaj z tą zielenią soczystą kwiatów i z tymi butelkami. Ta butelka bardzo mi się podoba. Służyła mi kiedyś jako pojemnik na płyn do dezynfekcji. Wyczyściłam ją, usunęłam etykietę, no i myślę, że naprawdę szkoda tej butelki. Warto by było jakoś ją uatrakcyjnić. Może jakieś lampki, tylko nie wiem, czy znajdę takie malutkie. No i tutaj też ta brązowa doniczka tak ślicznie współgra. Uwielbiam takie kolory. Jak Wam się podoba ta półka? I ogólnie powiedzcie, jak Wam się podobał dzisiejszy vlog. Napiszcie mi w komentarzu. Cieszę się, że obejrzeliście do końca i do zobaczenia za tydzień. Cześć! No i nie zapominajcie o subskrypcji. Pa, pa!